Cześć kochani, znowu Janusz Dąbrowski Was wita na kanale Barwy Zdrowia. Życzę Wam od razu wszystkiego najlepszego albo wszystkiego lepszego. To też są ciekawe życzenia, kiedy się po raz pierwszy usłyszałem i przyjąłem je za własne. Kochani, o czym dzisiaj? Wiecie doskonale, no, sądzę, że to będzie co najwyżej wiadomość dla tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się na kanale, że tutaj na tym kanale propagujemy przede wszystkim wszystko to, co służy naszemu zdrowiu i sprawności fizycznej, psychicznej, duchowej itd., itd. Więc bardzo całe szerokie spektrum różnego rodzaju audycji, różne tematy itd. Bierzemy pod uwagę odżywianie, suplementację, w tym pola magnetyczne, oddziaływania destrukcyjne, terapeutyczne, bierzemy pod uwagę oddziaływanie wody na organizm, oczywiście pozytywny i tak dalej, i tak dalej. Wszystko na ten temat, ale również rozwój duchowy, ale również psychika, ale również ruch. Wszystko, co służy, jeszcze raz powtarzam, naszemu zdrowiu, naszemu samopoczuciu, generalnie dobrostanowi. Z góry od razu Was proszę, nie zapomnijcie od razu, jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to kliknijcie tam, gdzie potrzeba, zasubskrybujcie kanał, ewentualnie, jeżeli chcecie oczywiście, ufacie mi z góry lajka i liczę na Wasze jakieś po prostu komentarze, czasem nawet krótkie, cześć, witam, albo dziękuję, albo coś innego, bo to algorytmy to wszystko liczą i wpływa to ewentualnie na oglądalność. Dobrze, co dzisiaj? Dzisiaj temat pozornie prosty, dotyczący tego, jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie, na to, jak funkcjonujemy i tak dalej. Słuchajcie, tutaj jest cały szereg często jakichś niezrozumień i takiego jakby traktowania jedzenia jako coś oczywistego. I teraz trzeba zrozumieć jedną rzecz, że nie jedzenie nie jest tożsame z odżywianiem. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, tak gdzieś tam z przestrzeni kosmicznej do mnie przeleciało, z przestrzeni duchowej. Jedzenie może być przyjemnością, odżywianie jest koniecznością. I w tym zasadza się cały sęk. I ja wielokrotnie, czy na wykładach w Polsce, czy w tych audycjach mówię, posiłek, żywność, pokarm, co jeszcze? To są odmienne stany, odmienne jest, te określenia mają odmienne znaczenie w stosunku do pojęcia jedzenie. W obrębie jedzenia może być posiłek, jedzenie, pokarm oczywiście, ale jedzenie nie zawsze oznacza pokarm, nie oznacza żywności. Jeść możemy trociny, jeść możemy smar, towot, techniczny smar. Odsyłam to do różnych historycznych zaszłości z czasów II wojny światowej i tak dalej, bo takie rzeczy się zdarzało, że ludzie starali się nawet takie rzeczy jeść w czasach potwornego głodu, w obozach jakichś i tak dalej, ale to już mniejsza z tym. A więc rozumiecie doskonale, że jedzenie wcale nie musi oznaczać posiłku, czegoś, co nas posila, co nas żywi, co naprawdę karmi nasz organizm. To jest pierwsza podstawowa sprawa. I tutaj odniosę się oczywiście, dzisiaj trafiłem na bardzo ciekawy artykuł anglojęzyczny, więc znowu linki do artykułu i do tłumaczenia znajdą się oczywiście w opisie tej audycji, ale chciałbym naprawdę bardzo mocno zwrócić uwagę na to, czym jest prawdziwa żywność, czym jest to, co my wtłaczamy dziennie w siebie. Przeciętny Polak wprowadza poprzez usta do swego ciała rocznie około 700 do 1000 kilogramów jedzenia, składników różnego rodzaju. I w tej masie 700 do 1000 kilogramów w ciągu 365 dni. To jest wszystko to, co jest tym jedzeniem stałym. Ja celowo używam pojęcia jedzenie, plus dodatkowo kawa, jakieś tam napoje, oprócz wody. Bo woda to jest oddzielna rzecz, po prostu czysta woda to jest coś innego.
Natomiast wszystkie te soki, które zawierają wody, mleko i tak dalej, to wszystko zalicza się do produktów do jedzenia. Oprócz czystej wody, powtarzam. A więc 700 do 1000 kilogramów i w tej całej masie ocenia się, że 6 do 8, a w zasadzie już nawet więcej, nawet do kilkunastu kilogramów rocznie wprowadzamy w siebie pestycydy w tej całej masie. To są pestycydy, barwniki, polepszacze, spulchniacze, radionuklidy, glifosat oczywiście, nanoplastik. Co jeszcze? To wszystko, co możemy spotkać w produktach do jedzenia. Pamiętajmy, że im dłużej produkt do jedzenia stoi na półkach sklepowych, ma dłuższą datę ważności, to znaczy, że musi być lepiej zabezpieczony przed zepsuciem się. To oznacza, i to doskonale rozumiecie, że w takim razie musi zawierać więcej konserwantów, na przykład niż produkty krótkotrwałe. A to z kolei znowu oznacza, że to nie jest zdrowe. To nie jest naturalne dla organizmu. I wszystko. Jeżeli na przykład weźmy pod uwagę masło, które położymy gdzieś tam u siebie w domu, zaczyna po 2 tygodniach, leży sobie, czy po tygodniu, cienka warstewka zaczyna taka być bardziej żółta i taki gorzkawy może mieć smaczek, to znaczy, że jełczeje. Ale w celu zabezpieczenia masła przed jełczeniem na przykład dodaje się ewentualnie witaminę E jako konserwant. W porządku. Ale ja mówię tutaj o chemicznych konserwantach. I tutaj celowo eksponuję tu moje 2 książki, Naturalne składniki w suplementach diety, czy też suplementów diety i jak to jest z tą suplementacją. I w jednej z książek opisuję różnego rodzaju składniki naturalne, które można spotkać w różnego rodzaju suplementach diety. Począwszy od aloesu, poprzez jego niektóre składniki jak acemannan, glukomannan, poprzez kwasy tłuszczowe omega-3, koenzym Q10, aż po sumę, po podarko, po żeńszeń i tak dalej, i tak dalej. Co to takiego jest, jak to działa, w jakich sferach wspomagania organizmu możemy to stosować i tak dalej. Bo ja nieraz czytałem różne jakieś, wiele lat temu, ginkgo biloba, Boże, jakieś, co to jest takiego? Albo właśnie podarko, czyli lapacio. Co to takiego jest? Nie wiedziałem, więc po prostu stworzyłem taką właśnie książkę, taką encyklopedyczne niejako wydanie, napisane bardzo prostym językiem, ze szczególnym takim uwzględnieniem, co, na co, gdzie, w jakie obszary organizmu jest to wspomagane. I jak to jest z tą suplementacją, bo a po co mi te suplementy, tak? A do czego? Wystarczy się tylko zdrowo odżywiać. No dobrze, to ja zapytam, a co to jest znaczy zdrowe odżywianie? Proszę mi to zdefiniować. No co, no idę do sklepu, kupuję zdrowe produkty. Aha, w tym dziale ze zdrową żywnością, tak? Wiecie doskonale, jak to jest w hipermarketach. Są działy z żywnością i są działy ze zdrową żywnością. To jeżeli jest dział ze zdrową żywnością, eko, to jaka jest tam ta żywność? No, chyba każdy z Was to wie, nie muszę niczego tu tłumaczyć. Kochani, zajmiemy się teraz bardzo ciekawym artykułem. Takie resume zrobimy, dlaczego jedzenie może nam szkodzić, ale przede wszystkim dlaczego jedzenie, czyli żywność, nas leczyć może. O czym mówił już Hipokrates, ojciec medycyny, tak uznawany przez ojca medycyny. Najpierw jedzenie. A dlaczego jedzenie? Bo przecież to, co my jemy, to znaczy pokarm, posiłek, żywność, buduje nasze ciała. Z tego zbudowane są nasze ciała. Komórki, tkanki, narządy, cały nasz organizm. I w zależności od tego, co wtłaczamy w siebie, jak trawimy, jak przyswajamy, jak wchłaniamy, zależy, czy będziemy odżywieni, czy też nie. Każda komórka, szacunki nieraz mówią, że mamy tych komórek w naszym organizmie około 170 do 100 bilionów,
Dokładne obliczenia z kolei, do których też dotarłem, mówią, że to jest około 31 do 32 bilionów komórek. Podkreślam słowo bilion, dlatego że nieraz w różnego rodzaju artykułach, w ogóle w literaturze, w książkach spotyka się tryliony. Nie, to nieprawda, biliony. Jeżeli spotykamy tryliony, to oznacza to, że autor jest albo Amerykaninem, albo po prostu zostało to przetłumaczone na polski i tłumacz nawet nie miał zielonego pojęcia, że u nas w Polsce ta sama liczba, a więc na przykład 30 bilionów, to w Ameryce to jest 30 trylionów. No, jest inny system po prostu, że tak powiem, liczbowy nieco przyjęty i tak dalej, i tak dalej. Milion to jest milion, wszystko się zgadza, ale u nas nasz bilion to w Stanach jest trylion, więc oni mówią tryliony i tak dalej. A więc każda nasza komórka, których mamy, przyjmujemy 31 do 32, załóżmy bilionów komórek w naszym organizmie, musi dzień w dzień otrzymać 70 do 90 składników pokarmowych, odżywczych, plus wodę, plus tlen. Oczywiście wydalić substancje odpadowe, dwutlenek węgla, gdzie wydalić do tak zwanych przestrzeni międzykomórkowych. I pamiętajmy, że wszystkie nasze komórki nie są w organizmie zbudowane jak cegły w murze z lepiszczem, z czymś tam, tylko pływają w przestrzeniach międzykomórkowych, w tak zwanym interstycjum, czyli w płynie, jak ryby w oceanie, jak dziecko w wodach płodowych matki. Z tej przestrzeni zasysane do komórek są przez tak zwane pompy jonowe, ale nie musicie się tego w ogóle uczyć i pamiętać kompletnie. To są takie ciekawostki, które ja pokazuję, znaczy przedstawiam, żeby po prostu pokazać, jak cudownie jesteśmy zbudowani. Kto to wymyślił w ogóle? Jak tutaj mamy komórkę chociażby swoją, jakie to cudo, albo jakiś jumbojet, albo jakiś F-35, cud techniki i tak dalej. My jesteśmy cudem. Ale za każdym tym produktem, o tą komórką, czy tym FM-35, czy jakimś tam innym urządzeniem, za tym kryje się inteligencja, bo to jest inteligentny projekt. Więc jeżeli my jesteśmy, my rozmawiamy, my funkcjonujemy, to co to przypadek to zrodził? Za tym kryje się inteligentny projekt. Nieprawdopodobnie inteligentny. No ale mniejsza z tym. A więc te produkty, przede wszystkim produkty odżywcze trafiają do tych przestrzeni międzykomórkowych, jak rybki, a nasze komórki to takie rybki, pochłaniają to, co im jest potrzeba i wydają produkty odpadowe i organizm z tymi produktami odpadowymi potrafi sobie poradzić pod warunkiem, że nie przeszkadzamy mu, a przeszkadzamy z lubością. Na przykład pijemy gorzałeczkę, palimy fajeczki, co jeszcze? Niektórzy dodatkowe rzeczy, żeby przenieść się w lepszy świat, anabole różne stosujemy i tak dalej. Czyli kompletnie to, z czego matka natura nie stworzyła, że tak powiem. Co nam nie służy, kompletnie nie służy. No będziemy z lubością niszczyć swoje ciała. A jak niszczymy ciało, tą świątynię ducha, to niszczymy również ducha. Ale mniejsza z tym w tej chwili, kochani, więc momencik, więc udostępniam już ekran i mamy tutaj przygotowany przede wszystkim artykuł, a więc tutaj będziecie mieli po prostu oryginał po angielsku. Jeszcze raz powtarzam, linka zamieszczę w opisie. I z kolei translacja, rola żywności w zdrowiu i leczeniu. I od razu posłuchajcie, mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne, ewentualnie jeszcze zwiększę widoczność, żeby było to bardziej widzialne. Więc popatrzmy. Ciekawostki na początku. Czy wiesz, że procent chorób przewlekłych, ach, tutaj oryginał mi wchodzi, no to nie będę w takim razie zakreślał. Procent chorób przewlekłych, którym można zapobiec dzięki odpowiedniej diecie, to jest 80%. 80%, czyli inaczej można powiedzieć, 80 ludzi na 100 można byłoby wyleczyć,
odpowiednim odżywianiem 80 ludzi na 100 z chorób przewlekłych. Zmniejszenie liczby ponownych przyjęć do szpitala dzięki lepszemu odżywianiu 28%. Średnie roczne oszczędności kosztów opieki zdrowotnej na osobę przy zbilansowanej diecie, to jest w Stanach Zjednoczonych, to jest $1200. Procent funkcji układu odpornościowego zależny od zdrowia jelit 70%. Oczywiście, dlatego że układ odpornościowy jest uzależniony od zdrowych jelit. I ta moc układu odpornościowego to jest 70-80% po prostu. Zwiększenie szybkości regeneracji dzięki odpowiedniemu spożyciu białka w okresie gojenia to jest 30%. Dalej. Wpływ diety na ogólny stan zdrowia. Związek między tym, co jemy, a naszym ogólnym samopoczuciem jest fundamentalny. Składniki odżywcze i funkcje organizmu. Różne składniki odżywcze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i poprawie funkcji organizmu. Historyczne korzenie żywności jako lekarstwa. Koncepcja, że żywność może działać jak lek, ma głębokie korzenie historyczne, nadal jest aktualna. Odżywianie w rekonwalescencji. Prawidłowe odżywianie jest niezbędne dla procesów leczniczych organizmu, szczególnie w okresie rekonwalescencji. Praktyczne zmiany w diecie. Wprowadzenie prostych zmian w diecie może znacząco poprawić zdrowie i wspomóc proces leczenia. To jest takie jakby podsumowanie tego, o czym będziemy za chwileczkę mówić, takie szczególne zdania. I teraz zrozumienie związku między żywnością a zdrowiem. Dieta i ogólny stan zdrowia, podstawowa relacja. Dieta, otóż co to jest dieta? Z greckiego dieta, kochani, to jest jedynie sposób odżywiania się. Jest dieta śródziemnomorska, jest dieta karniwora, jest dieta taka, siaka, owaka i tak dalej, i tak dalej. Więc ta dieta, czyli sposób odżywiania się, odgrywa kluczową rolę w ogólnym zdrowiu. To, co jemy, bezpośrednio wpływa na nasze fizyczne i psychiczne samopoczucie. Zrównoważona dieta dostarcza niezbędnych składników odżywczych potrzebnych organizmowi do optymalnego funkcjonowania. Złe wybory żywieniowe mogą prowadzić do przewlekłych chorób, takich jak otyłość, cukrzyca i choroby serca. I tu jest opisany wpływ krótko różnych składników odżywczych, więc białka niezbędne są do wzrostu, naprawy i utrzymania tkanek ciała. Węglowodany, podstawowe źródło energii dla organizmu. Tłuszcze, ważne dla zdrowia mózgu, magazynowania energii, funkcjonowania komórek. Witaminy, minerały wspomagają różne funkcje organizmu, w tym odpowiedź immunologiczną, zdrowie kości i gojenie się ran. Ale minerały przede wszystkim, słuchajcie, służą odkwaszaniu, czyli likwidacji kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, która wcale nie jest zakwaszeniem krwi, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zakwaszenie krwi, czyli acydemia, to jest zupełnie coś innego niż kwasica metaboliczna niskiego stopnia, zwana popularnie zakwaszeniem. To tak dodatkowo dodaję. Dalej. Badanie naukowe na temat żywienia, zapobieganie chorobom. Badania pokazują, że odpowiednie odżywianie może zapobiec nawet 80% przewlekłym chorobom. Diety bogate w owoce, a przede wszystkim w warzywa, ale tutaj angielszczyzna mi tutaj przeszkadza, diety bogate w owoce, warzywa, pełne ziarna i chude białka wiążą się z niższym ryzykiem chorób serca, udaru i niektórych nowotworów. Słuchajcie, tu już jest jedna sprawa, pełne ziarna, bo nie każde zboże będzie dobre, zwłaszcza dzisiaj pszenica, na przykład pszenice typu durum, czyli tak zwane twarde, o zmienionym łańcuchu składzie chromosomów, po to, żeby zawierały dużo glutenu, bo gluten powoduje, że ciasto rośnie bardzo dobrze, więc mała ilość ewentualnie mąki takiego ciasta, dodaje się jeszcze polepszacze, spórchniacze i tak dalej i mamy taką bułeczkę, którą ja nazywam bułką pyf.
Kiedyś polska kajzerka w latach 60., 70., 80. to była kawałkiem konkretnego ciasta, a dzisiaj to są bułki pyf, kruszące się do niczego. Dalej. Promowanie długowieczności, przepraszam. Badania podkreślają również rolę odżywiania w promowaniu długowieczności. Populacje, których dieta jest bogata w produkty pochodzenia roślinnego i uboga w przetworzoną żywność, żyją dłużej i zdrowiej. Dieta śródziemnomorska na przykład jest powiązana z wydłużeniem życia i zmniejszoną częstością występowania chorób przewlekłych. I teraz słuchajcie, tutaj było powiedziane dieta bogata w produkty pochodzenia roślinnego. Na ten temat czasami są różnego rodzaju spory. Ostatnio oglądałem audycję pewnego doktora, lekarza, który się chyba zajmuje dodatkowo dietetyką i który tłumaczy, że no człowiek w procesie ewolucyjnym jest przystosowany przede wszystkim do jedzenia mięsa. No bzdura nad bzdurami. Skąd zostało to wzięte? Absolutnie nie. Ja rozumiem, że są Eskimosi, którzy nie wyhodują marchewki, pietruszki czy rzodkiewki. To jest zupełnie zrozumiałe. Ich sposób odżywiania od lat jest zupełnie inny. Ale są ludy, na przykład z terenu Śródziemnomorza, załóżmy, które odżywiają się zupełnie inaczej. A więc jest to zróżnicowane, ale to nie oznacza, że my mamy jeść wyłącznie mięso. Bo dzisiaj są takie tendencje. Na przykład, słuchajcie, dieta paleo. Och, bo człowiek paleolityczny odżywiał się tylko mięsem. Naprawdę? I co? Miał lodówkę, oczywiście w pieczarze i 3 razy w ciągu dnia mógł jeść mięcho. Obiad, śniadanie, kolację. Przepraszam, śniadanie, obiad i kolacja, śniadanie, obiad i kolacja. I cały czas mięso. Jak ten człowiek paleo upolował mamuta raz na jakiś czas, albo tapira, czy jakiegoś, nie wiem, jelenia, karibu, czy coś w tym rodzaju, to wtedy cały szczep plemię jadło. Być może przez 3 dni, przez 4 dni i tak dalej. Ale później były okresy głodówek. Ale zanim oni się najedli, to oni się najpierw musieli nabiegać, nachodzić. I były okresy głodówek. A więc, a więc przeszczepianie na przykład diety tak zwanej paleo na dzisiejszy XXI wiek no jest nierozsądne. Tylko z tym jednym elementem. Jedzmy mięcho. No to zaraz. Ale w takim razie do tego dołóżmy jeszcze okresy głodu, często przez kilka dni, okresy niedożywienia, czas, kiedy dużo jest ruchu, bo żeby upolować tego mamuta, to trzeba się nabiegać. Nieraz przedsięwziąć kilkudziesięciokilometrowe marsze, może 10, może 15 kilometrów, żeby znaleźć zwierzaka, żeby go okrążyć, żeby go zabić, później, żeby przynieść to wszystko, to upolowane trofeum do pieczar, gdzieś tam, gdzie ten szczep funkcjonuje, czyli ruch i dotlenianie się. Na tym to rzecz polega, a nie przeflancować tylko jakiś jeden element i już jest wszystko w porządku. Rozumiemy się chyba doskonale. Dalej. Koncepcja żywności jako lekarstwa, korzenie historyczne, starożytna mądrość. Pomysł, że jedzenie może działać jak lekarstwo, sięga tysięcy lat wstecz. Starożytne cywilizacje, takie jak Grecy i Chińczycy, podkreślały terapeutyczne właściwości jedzenia. Hipokrates, ojciec współczesnej medycyny, słynnie powiedział, to jest jego słynne powiedzenie, niech jedzenie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim jedzeniem. I tradycyjny system medyczny, tak jak Ayurveda, tradycyjna medycyna chińska, TCM, od dawna stosują praktyki dietetyczne jako część swoich metod leczenia. Na przykład słynne zupy mocy chińskie, gdzie gotuje się wywary faktycznie zwierzęce, kości, jakieś tam inne części ciała przez kilka godzin, przez nawet kilkanaście godzin, o ile wiem. Zupy mocy.
Tradycje te koncentrują się na równoważeniu ciała poprzez określone pokarmy i wzorce dietetyczne. Czyli tutaj mamy, słuchajcie, do czynienia z tak zwanymi przeszczepami informacyjnymi. Wzorzec dietetyczny, matryca, czyli wibracje tego pokarmu odpowiedniego, żeby weszły do ciała i po prostu w jakiś sposób regulowały to nasze ciało. I tutaj chciałbym powiedzieć, że o jednej rzeczy. Na pewno słyszeliście o tak zwanej diecie Daniela, diecie biblijnej. To jest taka historia, kiedy naród żydowski był po prostu w niewoli u króla Nabuchodonozora w Babilonie. No i oczywiście władca kazał wyselekcjonować jakąś grupę młodych, inteligentnych, bardzo młodych ludzi pochodzenia żydowskiego, żeby mieć później z nich, powiedzmy, doskonałych urzędników i tak dalej. No i oczywiście kazał ich odpowiednio żywić i tak dalej. Więc ci młodzieńcy powiedzieli, że w żadnym wypadku nie będą jeść mięsa, po prostu prosili wyłącznie o warzywa. Najpierw oczywiście próbowano ich zmuszać, ale oni powiedzieli twardo, że nie i tak dalej. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że oni byli w znacznie lepszym stanie sprawności, zdrowia i tak dalej, niż ci młodzieńcy babilońscy, którzy jedli również mięso w dużych ilościach. Dalej. Zarządzanie, zapobieganie chorobom przewlekłym, zdrowie serca. Otóż kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują się w tłustych rybach, ale zimnych wód wyławianych z dużych głębokości. Bo słuchajcie, takich jak na przykład łosoś, ale mogą zmniejszać stany zapalne, obniżać ryzyko chorób serca. Tylko że dzisiaj łososie norweskie są hodowane na farmach morskich, płytko, dokarmiane sztuczną paszą, jeszcze taką paszą, która powoduje odpowiedni kolor ich mięsa. Wiem, znam się troszeczkę na tym, bo był kiedyś taki czas, że wiele, wiele lat temu, będąc na emeryturze, sprzedawałem po prostu ryby w potężnym hipermarkecie. Więc chciałem więcej wiedzieć, jak to jest hodowane, gdzie te pangi, gdzie są hodowane, czy tilapie i tak dalej, i tak dalej. Więc zdobyłem sobie dodatkową wiedzę. Więc to mięso dzisiaj to nie jest tych tłustych ryb, to nie jest, to nie jest zdrowe, tak prawdę mówiąc. Co ono zawiera? Bo tak prawdę mówiąc, ryby, które mieszkają na dużych głębokościach, to są duże ciśnienia, woda jest zimna, muszą wytworzyć odpowiednie substancje, które mają chronić ich organizmy przed wpływem tych trudnych warunków. I my z tego możemy korzystać. Ale znowu wpadamy w pułapkę. No łosoś jest bardzo dobrą rybą. Nie, nie, łosoś to jest tylko nazwa. Pytanie, w jakich warunkach był on uhodowany. Dalej. Błonnik. Rozpuszczalny błonnik z owsa, fasoli, owoców może pomóc obniżyć poziom cholesterolu. Teraz pytanie, jakiego cholesterolu i w jakim celu z kolei? Bo oczywiście obniżać poziom mamy złego cholesterolu, tak zwanego złego, czyli cholesterolu LDL, czyli lipoproteiny niskiej gęstości. A dlaczego rośnie poziom tego cholesterolu czasami u niektórych? A otóż dlatego, jeżeli dochodzi do niszczenia naczyń krwionośnych, do mikropęknięć, wewnątrz tych naczyń mikropęknięcia, tak jak wąż ogrodowy parcieje, jak opona stara parcieje, to wątroba jako producent cholesterolu zaczyna zwiększać jego wytwarzanie po co, żeby pozatykać te wszystkie mikropęknięcia. Tak jak rysa na ścianie, pęknięcia na przykład na ścianie budynku, wewnątrz pokoju, zbierzemy cekol, gips i tak dalej. Do tego służy ten cholesterol. Ale z drugiej strony on zaczyna się utleniać, bo on zaczyna być atakowany przez wolne rodniki i utlenia się. W związku z tym, jeżeli nie mamy antyoksydantów, na przykład witaminy A, E, C, wielu innych antyoksydantów, koenzymu Q10 i tak dalej, to faktycznie następuje jego utlenianie i dopiero te produkty utleniania LDL cholesterolu zaczynają być niebezpieczne. Dalej.
zarządzanie cukrzycą, produkty o niskim indeksie glikemicznym, produkty takie jak produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i warzywa nieskrobiowe pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Warzywa nieskrobiowe, skrobia jest zawarta na przykład w ziemniakach, a skrobia należy do węglowodanów, do cukrowców. Dalej. Chrom i magnez, składniki odżywcze zawarte w zielonych liściach, warzywach i orzechach mogą poprawić wrażliwość na insulinę. Ależ oczywiste. Dalej. Skuteczne interwencje dietetyczne. Dieta śródziemnomorska. Dieta śródziemnomorska jest bogata w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze. Wykazano, że zmniejsza ryzyko chorób serca, udaru i niektórych nowotworów. Dieta ta kładzie nacisk na spożycie oliwy z oliwek, orzechów i ryb, ograniczając jednocześnie spożycie czerwonego mięsa i przetworzonej żywności. Dieta DASH, czyli DASH inaczej, czyli dieta, która zapobiega przede wszystkim hipertensji, czyli nadciśnieniu. Koncentruje się na zmniejszeniu spożycia sodu i zwiększeniu spożycia produktów bogatych w potas, wapń, magnez. I dieta ta skutecznie obniża ciśnienie krwi, poprawia zdrowie serca. Dalej, rola odżywiania w rekonwalescencji i gojeniu. Wspieranie procesów uzdrawiania, niezbędne składniki odżywcze. Prawidłowe odżywianie jest kluczowe dla procesów gojenia organizmu. To jest chyba naturalne. Składniki odżywcze takie jak białko, no regeneracja mięśni. I tutaj zatrzymam się na chwilkę, bo chodzi tutaj na przykład o chłopaków, którzy chodzą na siłownię, ostro ćwiczą, no bo chcą tutaj, wiecie, mieć i biceps, i triceps ewentualnie, i mięśnie przedramion i tak dalej, mocne, silne, widoczne, więc ćwiczą bardzo mocno. A na czym tu polega ćwiczenia? Bardzo mocne, że następuje nadrywanie włókienek mięśniowych, oczywiście w dużym skrócie to o tym mówię, nadrywanie tych włókienek i później te włókienka muszą się zregenerować i wówczas ten mięsień staje się większy, silniejszy. Ale te mięśnie, te włókienka muszą mieć czas na regenerację, więc jeżeli dzień w dzień będziemy ćwiczyć do oporu te same partie mięśniowe, to jest bez sensu. I w dodatku po takim ciężkim treningu, zwłaszcza wieczornym, warto dodać, znaczy ten trenujący powinien wziąć łatwo przyswajalne białko. Po co? Żeby błyskawicznie dać produkt, który będzie regenerował te po prostu uszkodzenia mięśniowe. A więc składniki odżywcze, takie jak białko, witaminy A i C oraz cynk, odgrywają kluczową rolę w naprawie tkanek i funkcji odpornościowej. Oczywiście, zwłaszcza cynk. Białka dostarczają budulca dla nowej tkanki, podczas gdy witaminy i minerały wspierają funkcje komórkowe i odpowiedź immunologiczną. Zwłaszcza minerały będą przeciwdziałać zakwaszeniu, które po prostu niszczy organizm. Potrzeby energetyczne. Podczas rekonwalescencji zapotrzebowanie organizmu na energię wzrasta. Spożywanie wystarczającej ilości kalorii zapewnia organizmowi energię potrzebną do skutecznego leczenia. Zrównoważona dieta bogata w węglowodany, ale teraz pytanie jakie? Czy proste, rafinowane? Dalej, tłuszcze i białka jest niezbędna do zaspokojenia tych potrzeb energetycznych, ale też uwaga, kochani, kalorie to nie jest jeszcze wszystko. Kalorie to jest oczywiście zaspokajają potrzeby energetyczne, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o składnikach budulcowych. Przypominam, 70-90 składników odżywczych, pokarmowych w komórce dzień w dzień powinniśmy dostarczyć. Więc potrzeby żywieniowe w okresie rekonwalescencji. Białko jest odpowiednie, niezbędne do naprawy tkanek regeneracji mięśni. Źródła obejmują chude mięso, produkty mleczne, rośliny strączkowe, orzechy. Ale jakie produkty mleczne? Kefiry, jogurty z owocami, beztłuszczowe, bo zero tłuszczu,
A jak zero tłuszczu, to niesmaczne, a żeby było smaczne, to się dosładza syropem glukozowo-fruktozowym plus owoce. A najgorsze połączenie to jest białko z cukrem, czyli z owocami. Najgorsze. I tego nie powinniśmy w ogóle jeść. Dalej. To jest smaczne. Ja czasami też raz na jakiś czas, bo wiecie, za uszczami tu szczypie, to sobie kupuję na przykład jogurt na przykład truskawkowy czy jakiś inny, z przyjemnością zjem, ale później czuję, że nie opłacało się tak naprawdę. Dalej, witaminy i minerały. Witamina C. Ważna dla syntezy kolagenu i funkcji odpornościowych. Zwłaszcza jeżeli witamina C będzie połączona z cynkiem. Ja na przykład piję często żel aloesowy, ponad 90% czystego miąższu aloesowego plus witamina C z cytryny, plus imbir, plus cynk rewelacyjnie działa na odporność. A więc witamina C ważna jest dla syntezy kolagenu i funkcji odpornościowych. Występuje w owocach cytrusowych, truskawkach, papryce. Cynk niezbędny do gojenia się ran i wsparcia odporności. Znajduje się w mięsie, skorupiakach i roślinach strączkowych. Żelazo wspiera produkcję czerwonych krwinek. Znajduje się w czerwonym mięśnie, zielonych liściach i wzbogaconych płatkach zbożowych. Teraz pytanie, jakie płatki zbożowe? Czym wzbogacone? Syropem glukozowo-fruktozowym? Nie wszystko przyjmuję z tego artykułu. Bo teraz pytanie, o co chodzi? A więc jak z tym łososiem? Jaki łosoś? Jakie płatki? Jakie czerwone mięso? Jakich zwierząt? Tych hodowanych, gdzie używa się po prostu do przerostu masy mięsnej hormonów, bo taka jest prawda? Dalej, uwodnienie. Utrzymanie nawodnienia jest kluczowe podczas rekonwalescencji. Woda wspomaga wszystkie funkcje organizmu, w tym transport składników odżywczych, regulację temperatury. I tutaj dodam jeszcze od siebie. Każda terapia, czy to będzie terapia suplementami, czy terapia przy pomocy pól magnetycznych, akupresura, akupunktura, masaże wymagają picia wody. Wszystkie te metody wspierania organizmu, nie leczenia, wspierania, nie leczenia w sensie medycznym, pobudzają metabolizm, wszystkie przemiany. W związku z tym niezbędna jest absolutnie woda. Tym bardziej, że woda jest potrzebna do mycia zewnętrznego i wewnętrznego przepłukiwania, do rozpuszczania złogów, do rozcieńczania różnych substancji, na przykład kwasów, do transportu do komórek i wytransportowania tych składników odpadowych na zewnątrz, do przenoszenia informacji jest jeszcze kilkadziesiąt innych funkcji, jakie spełnia woda w organizmie. A więc pijmy czystą wodę. Dalej. Pozytywny wpływ diety na regenerację, studia przypadków, rekonwalescencja po operacji. U pacjentów stosujących po operacji dietę bogatą w białko zaobserwowano szybszą rekonwalescencję, mniejsze ryzyko powikłań. Ale uwaga, ale białko musi być zrównoważone witaminami, zwłaszcza witaminą C i minerałami. Bo jeżeli będzie przebiałczenie, to nadmiar białka będzie gnił w jelitach, to od razu czuć po woni kubki na przykład i sprawa załatwiona. A więc macie prostą diagnozę. Sprawdźcie, przepraszam kochani, co z tą waszą kubką. Jeżeli ma nieprzyjemną woń, to znaczy, że jest problem z jelitami, nie jest prawidłowe trawienie, są braki, są niedobory pewnych składników i nadmiary innych składników i absolutnie sprawa załatwiona. Dalej, leczenie chorób przewlekłych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, tak jak cukrzyca typu 2, metaboliczna, które stosują się do indywidualnych planów żywieniowych, często cieszą się lepszym leczeniem choroby i mniejszą liczbą hospitalizacji. Praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych. Zacznij od małych rzeczy. Zacznij od małych, łatwych do opanowania zmian. Zamień słodkie przekąski na owoce. A więc ja nieraz swoim, powiedzmy, tak zwanym kuracjuszom, którzy wspomagają swój organizm, mówią oni, mówi, panie Januszu, no ale ciągnie trochę na słodkie.
Ja mówię, dobrze, kup sobie chipsy, na przykład jabłczane czy jabłkowe z jabłek. Płatki żuj to, więc zmniejszysz tą chęć. Weź więcej minerałów, specjalny kompleks minerałowy. O, tutaj mam akurat przy mnie stoi, dzień w dzień to stosuję. Po 30 sztuk. Dalej. A więc zmień słodkie przekąski na owoce, zamień rafinowane ziarna na pełne ziarna i dodawaj porcję warzyw do każdego posiłku. Dalej, można to zrobić jeszcze pójść dalej. A więc jeżeli na przykład masz zjeść mięso, to zjedz z warzywami, ale nie dokładaj do tego ani ziemniaków, ani makaronu, ani kasz, ani ryżu. Dlaczego? Dlatego, że ziemniaki, makaron, kasze i tak dalej to są węglowodany. Połączenie węglowodanów z mięsem jest fatalne, jeżeli chodzi o procesy trawienia. A więc mięso z warzywami. Jeżeli ma zjeść węglowodany, to węglowodany z warzywami, ale nigdy mięso, węglowodany i ewentualnie warzywa wspólnie. Znaczy, tu chodzi przede wszystkim o węglowodany i mięso. Skup się na równowadze. Upewnij się, że każdy posiłek zawiera równowagę makroskładników, białek, węglowodanów i tłuszczów. Pomaga to utrzymać poziom energii, wspiera ogólny stan zdrowia. Daj priorytet pełnowartościowej żywności. Wybieraj całe. Znaczy całe tutaj to jest takie tłumaczenie trochę z angielskiego, niekoniecznie dobre, prawidłowe. Wybieraj całe nieprzetworzone produkty, czyli naturalne produkty, ale nieprzetworzone produkty spożywcze, kiedy tylko jest to możliwe. Produkty te zachowują swoją wartość odżywczą i są wolne od dodatków i konserwantów. Zaplanuj swoje posiłki. Planowanie posiłków pomaga utrzymać odżywczą dietę. Zarezerwuj czas w każdym tygodniu na planowanie posiłków i tworzenie listy zakupów. Zmniejsza to prawdopodobieństwo dokonywania niezdrowych wyborów żywieniowych. Dalej, gotuj w domu. Przygotowanie posiłków w domu pozwala kontrolować składniki i metody gotowania, zapewniając zdrowsze posiłki. Eksperymentuj z nowymi przepisami, które zawierają różnorodne owoce, warzywa i chude białka. I teraz to tutaj czasami, kiedyś, wiele lat temu, miałem takie uwagi, zwłaszcza od pań. Pracowałem w szkole, wpadłem do pokoju, byłem dyrektorem dużej szkoły, 1200 uczniów. No i zawsze lubiłem akurat na przerwie wpaść, pogadać tam powiedzmy z ludźmi, z pracownikami, z dziewczynami, nauczycielkami. No i słyszę, co to tam będzie, Boże, znowu problem z tym gotowaniem, a jest, co wy dzisiaj wymyślacie, dziewczyny, żeby ugotować? Ja mówię, Boże, to przestańcie, jaki to problem? Zupę raz, dwa można wstawić w ciągu godziny, a najlepiej zupę ugotować wieczorkiem. A oprócz tego na przykład, jeżeli masz ochotę, to zrób sobie naleśniki. Może nie najzdrowsze, ale czasami się lubi, na przykład z twarogiem, tak? O, ty wiesz, ile to roboty, ile to godzin. Ja mówię, nie, to żadna robota, to jest kwestia tylko organizacji pracy. Aha, łatwo się tobie mądrzyć, bo ty nie gotujesz. Wprost przeciwnie, gotuję. Gotuję i jestem w tym naprawdę całkiem niezły, bo kwestia jest organizacji całej tej technologii. Co, po czym, jak. Godzina czasu jest obiad maksymalnie, chyba że zupa musi się jeszcze dogotować, ale to trzeba w odpowiednim czasie. Od razu naczynia są pozmywane, wszystko jest jakby nic się nie działo kompletnie. Nie ma żadnych obierek, przepraszam, i tak wszystko jest posprzątane. Trzeba tylko to sobie zorganizować. Dalej. Pij dużo płynów. Co to znaczy płynów? Przede wszystkim wody. Picie dużej ilości wody jest kluczowe dla ogólnego zdrowia. Mówiłem, woda to krew, to jest limfa, to są hormony, to są enzymy, to są przestrzenie międzykomórkowe wypełnione wodą i tak dalej. My się z wody składamy w około 70-75%. Mózg to jest ponad 80% wody. U niemowlęcia to jest 98% wody. Teraz można zadać sobie pytanie, dlaczego tak dużo wody? O, to jest następny temat. Staraj się pić co najmniej 8 szklanek dziennie. 4 szklanki to jest litr, czyli 2 litry. Herbaty ziołowe i produkty bogate w wodę, takie jak ogórki, arbuzy, również przyczyniają się do nawodnienia, ale najlepiej podać organizmowi od razu na gotowe, czystą wodę.
No i tutaj oczywiście autor mówi, skonsultuj się z dietetykami, pracownikami służby zdrowia. Ach, kochani, tam to już jest teoria. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ja znam z praktyki, to pracownicy służby zdrowia w Polsce nie mają zielonego pojęcia. Mówię o masie, o statystyce, nie o poszczególnych. Nie mają w ogóle zielonego pojęcia o odżywianiu w chorobie. I myślę, że tutaj macie też cały szereg przykładów, moglibyście tutaj po prostu podać. No co jeszcze? No, chodziłoby o ewentualnie spersonalizowane plany żywieniowe, warto byłoby o monitorowanie postępów i tak dalej, i tak dalej. No i co? Po prostu słuchajcie, to byłoby na tyle, więc jeszcze raz powtarzam artykuł. Link do tego artykułu będziecie mieli. Oczywiście rola żywności w zdrowiu i leczeniu. Jeszcze raz powtarzam, tutaj macie wersję anglojęzyczną. Zatrzymuję teraz udostępnienie i wracamy do rzeczywistości. Więc słuchajcie, nie chodziło mi o to, żeby was przekonywać, że żywność, pokarm odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu zdrowia naszego organizmu, bo przecież to każdy z was doskonale rozumie. Tylko tutaj chodziło o wskazanie takich dodatkowych punktów. Żywność, pokarm, posiłek, posil się, pokarm się. Żywność żywi. Nie każde jedzenie jest żywnością. Kochani, nie będę przedłużał, bo to nie ma sensu. To byłoby takie trochę bicie piany. Wiecie doskonale, o co chodzi. Więc żywność. I teraz posłuchajcie, biorąc pod uwagę to, w jakich dzisiaj warunkach żyjemy, my musimy się dokarmiać, dożywiać. Czym? Suplementami. Czy to się komuś podoba, czy się nie podoba? Ja od 20 ponad 5 lat powtarzam to wszystkim. Możecie tego nie brać, mówię, a to mnie nie obchodzi. Ja przekazuję wiedzę, daję informacje, co robić, co stosować, jak stosować. Co kto zrobi, to jest jego sprawa. Nikogo do niczego nie zmuszam. Natomiast dzisiaj jest to wymóg. To jest tak zwana prewencyjna suplementacja odżywiania. Czyli na zasadzie odżywia się normalnie, zgodnie z normą, polską normą. W schaboszczach ziemniaki, trochę zorówki i sprawa załatwiona, bo czasami nie masz innych możliwości. Wychodzisz o 7 do pracy, wracasz o 16, 17, nie ma za bardzo czasu, no więc żyjemy tak, jak żyjemy. Więc jeżeli wiemy, że nasza dieta, polska dieta jest wybitnie niedoborowa, to są słowa doktor nauk medycznych Brygidy Adamek z Akademii Śląskiej. Bywałem wielokrotnie u niej na wykładach i te słowa zapamiętałem. Mam to w książkach w tej chwili, bo pisałem notowałem bardzo ściśle wszystko to, co pani doktor mówiła, bo to była nietypowa pani doktor. Szacun ogromny dla pani doktor Brygidy Adamek. Ona mnie wiele rzeczy nauczyła, przestawiła moje myślenie, jeżeli chodzi o żywienie i takie inne historie, o suplementację. A więc prewencyjna suplementacja odżywiania. Odżywia się normalnie, ale dożywiaj organizm, bo on potrzebuje te 70-90 składników odżywczych dzień w dzień. Jeżeli tego nie otrzyma, to później będziemy mieli problemy. I tyle. Z tym, że jeżeli chodzi o suplementację, to wyłącznie suplementy naturalne, nie jednostkowe, witamina B1, B2, B3 i tak dalej, tylko wieloskładnikowe, tak jak matka natura stworzyła. A więc powtarzam, wieloskładnikowe, naturalne, najlepiej pochodzenia roślinnego, chociaż niektóre są pochodzenia oczywiście zwierzęcego, na przykład kolostrum i sprawa załatwiona. I to trzeba ubrać, że tak powiem, w odpowiedni plan suplementacji. Po co to robimy? Tak trochę tego, ale po co? Trzeba wiedzieć, co to jest. I ja w swoich audycjach tutaj o tym mówię. Jest również taka playlista, słuchajcie, moja kompleksowy program zdrowia. Jak klikniecie na tą playlistę, to od razu i weźmiecie pod uwagę pierwszą audycję z tego cyklu w playliście, to tam jest wszystko wytłumaczone, co trzeba w organizmie zrobić. Taki 5 palców. Odkwasić organizm, dostarczyć minerały,
zadbać o naczynia krwionośne, oczyszczać, wzmacniać naczynia, oczyszczać ze złogów miażdżycowych, nawadniać systematycznie organizm, wyregulować poziom cukru i insuliny we krwi, wzmocnić odporność, zadbać o dożywienie komórek i zadbać o mikrobiotę jelitową, czyli wprowadzać systematycznie tak zwane dobre bakterie. Jeżeli tych pięć warunków zostanie spełnionych, czujemy się świetnie. Wynoszą się różnego rodzaju problemy. Oczywiście to jest kwestia tylko czasu. Takie typowe wspomaganie organizmu w zależności od tego, jakie problemy się ma. To jest 3-6 miesięcy. 6 miesięcy to już jest cięższy problem. Bardzo ciężkie problemy to jest 9 miesięcy, rok często. Stopy cukrzycowe na przykład cofają się, no trzeba około 12 miesięcy, żeby załatwić problem ze stopą cukrzycową i tak dalej. To już jest bardzo ciężki, czyli otwarte, potężne rany i noga czasami nadaje się do, no jeszcze trochę i może, niestety będzie do amputacji. Można te stopy ratować. Dobrze, tylko tyle i aż tyle, kochani. Dziękuję znowu, że żeście byli. Dziękuję za wszystkich oglądających, za to, że przesyłacie te linki swoim znajomym. Dlatego pozdrawiam Marcina, pozdrawiam panią Iwonę, pozdrawiam panią, która pisze się jako Kawa, coś tam, nie pamiętam. I wszystkich innych, których no nie jestem w stanie nawet wymienić. Grzesia, Grzegorz będziesz wiedział, o kim mowa. Andrzeja oczywiście, Kmitę, tu jego nazwisko wymienię, bo był kilka razy gościem. Zajrzyjcie na wywiady, to będziecie wiedzieli, o kim mowa, a może pamiętacie, więc odświeżcie sobie wywiady z Andrzejem. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, o lajki, ewentualnie jakieś słowo. Cześć, trzymajcie się, do następnego spotkania. Papatki.